Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Morrowind, Path of Incarnate. Dzisiaj będziemy kontynuować naszą przygodę, naszym wysokim elfem. No jak widzimy, mamy tu też naszego towarzysza. Ogólnie co się zmieniło od ostatniego czasu? No to mniej więcej tyle, że udało mi się trochę wylewelować tutaj Bardcraft. By sobie po prostu mogli zarabiać między odcinkami, że to będzie fajny sposób, żeby sobie trochę rozwijać postać. Myślę, że chyba siła by nam się też przydała, no bo potrzebujemy dużo dźwigać. Niestety. Ale mamy trochę siły już wylewelowane, nie? Jak widać. Kolejna rzecz, którą bym chciał zrobić, to przede wszystkim też zainwestować w jakąś włócznię. Nie mam tutaj włóczni przy sobie, ale bym sobie ją kupił i bym sobie levelował już włócznię, to miałbym endurance trochę, to bym sobie też endurance zwiększył. No i pomału możemy kontynuować. Porozmawiamy sobie tutaj z tym oto Kajitem. Ona nam pomoże właśnie w levelowaniu. Bo niestety widać, że mamy mało naszej charyzmy. Mało naszej charyzmy, a to wynika z tego, że po prostu jesteśmy brudni. I tak, jesteśmy obrzydliwi wręcz. Z tego powodu będziemy musieli... No to niestety nasz towarzysz trochę przeszkadza. Follow... Nie. Będziemy musieli kliknąć move. Swap places. Dobra. Więc generalnie pójdziemy sobie... Pójdziemy sobie właśnie to ogarnąć. I zadacie sobie pewnie pytanie, w jaki sposób będziemy mogli się umyć. No i odpowiedź jest prosta, tak? Wcześniej kupiłem właśnie mydło dla naszej postaci. I zaraz zobaczymy, tylko nam się załaduje tutaj świat. Na logikę musielibyśmy pójść gdzieś, gdzie jest woda, nie? Akurat tak się składa, że w Balmorze jest woda, więc tutaj bez problemu przejść. Akurat ładne niebo tutaj. Jest noc. Myślę, że jak zrobimy tego questa, to postaramy się zebrać trochę pieniędzy z naszego grania na lutni. Ale to pomału. Dobra, w pierwszej kolejności myślę, że ktoś tu się chyba kąpie. No fajnie. Zrobimy to samo. No i bierzemy jedno z naszych mydeł. No i jesteśmy praktycznie wykąpani, tak? Z jakiegoś powodu... Follow me. Z jakiegoś powodu mi się nie pokazuje za bardzo. No teraz chyba, no. I w takim wypadku musimy sobie po prostu wyjść tam na górę. Ale jesteśmy już czyści, tak? Mamy tylko te minusy właśnie, co mamy rasowe typowo. Więc z tego powodu będziemy sobie mogli po prostu porozmawiać z ludźmi, tak? No bo jak widzicie, nasze personality wzrosło do góry. Musimy dbać o takie rzeczy, nie? Wezmę sobie trochę muzykę zmniejszę, bo trochę mnie to irytuje. O tyle myślę wystarczy, nie będzie aż tak nam przeszkadzało wtedy. No jak ogarniemy te questy, to myślę, że będziemy zbierać pieniądze na zaklęcia, bo te zaklęcia nam będą dla nas bardzo przydatne, ponieważ będziemy mogli sobie założyć pewne buty i one są bardzo dobre na start. Sprawią, że będziemy po prostu szybciej mogli biegać, nie? Na razie jesteśmy dosyć wolni, tym bardziej, że jesteśmy wysokim elfem, więc on ma tylko 30 szybkości na start. Grając mrocznym elfem chyba nawet idzie 50 zdobyć, z tego co wiem. Trochę szybszy. Ale trudno, nie? Nigdzie nam się na razie nie śpieszy. No więc wrócimy do Aigiry. Wrócimy do niej i ona nam zleci parę zadań. I te zadania nam się przydadzą właśnie do levelowania tutaj właśnie naszej gildii.
Na razie jesteśmy associate, czyli po prostu jesteśmy członkami, ale jesteśmy takimi naprawdę na samym dole, jeśli chodzi o szczeble kariery tutaj. Ale postaramy się to zmienić, tak? Myślę, że jedną albo dwie rangi do góry uda nam się dzięki tym zleceniom zwiększyć. No i przy okazji fajne rzeczy dostaniemy, nie? Więc też całkiem fajna opcja. I suppose I could spare a moment or two. Jira i duties. I pamiętacie, zbierałem grzyby. No i właśnie te grzyby tutaj nam się przydadzą. Niestety uciął mi się lektor w tym momencie, więc będę mniej więcej na bieżąco mówił, co się dzieje. No, generalnie oddamy jej grzyby, które zebraliśmy po drodze. No i zbierając te grzyby, po prostu dostaliśmy statystykę tutaj do naszej postaci, czyli mianowicie szczęście, tak? Więc ona się nam bardzo również przyda, no i reputację Good to see. naszej gildii. You need my Teraz będziemy services. musieli zrobić questa odnośnie takiego, że potrzebujemy po prostu dać fałszywy klejnot duszy do szafki jej rywalki. No i musimy zrobić to tak, żeby ona tego nie zauważyła, nie? Więc sobie tutaj szczura przesunąłem przez drzwi komendą. No i po prostu poszedłem od razu do tego biurka. Jak widać, ona już tu przeszła. Co jest fajne ogólnie w tym questie, to to, że można dostać mnóstwo klejnotów dusz, nie? Więc jak gramy typowo właśnie enchanterem, no to jest to idealne po prostu, żeby sobie no, zdobyć trochę pieniędzy, ewentualnie trochę materiałów, nie? Bardzo fajna rzecz. No i przy okazji sobie damy ten przedmiot tutaj. Oh ho, I'll be sure to let Galvanier know you were creeping around upstairs. I have the finest spells in town. Dobra, i teraz możemy po prostu wrócić do niej i wziąć po prostu tego questa. No i dostajemy znowu nagrodę za to, nie? Dostaliśmy też książkę, którą sobie od razu przeczytamy. A potion today? Ta książka jest o tyle fajna, bo ona dodaje nam po prostu bonus do uczenia się w danej dziedzinie, w tym przypadku alchemii o 4%, więc całkiem spoko wziąć to jak najszybciej, żeby po prostu wylewelować naszą postać. No i kolejna rzecz, którą teraz będziemy robić, kolejny quest, no to będziemy quest z kwiatami, ale mamy te wszystkie kwiaty w naszym ekwipunku, więc sobie od razu po prostu zaliczymy tego questa. Kolejny quest, który będziemy chcieli zrobić tutaj do tego, to będzie po prostu quest z zdobyciem dla niej miski. Tylko że tą miskę też mamy, bo wcześniej też ją kupiliśmy u handlarza, więc też jej po prostu damy tą miskę, nie? No i tak mamy kilka questów bezproblemowo zrobionych, więc możemy sobie od razu pójść do osoby, która zarządza tutaj tą gildią. No i po prostu zwiększyć naszą rangę dzięki temu. Całkiem fajna sprawa. No i oprócz tego będziemy mogli zająć się naszym kolejną rzeczą, którą chcemy zrobić, a mianowicie zdobyciem butów oślepiającej szybkości. Jest to całkiem ciekawy przedmiot, ponieważ ten przedmiot pozwala nam bardzo szybko się poruszać. No i wykorzystamy też trochę wolnego czasu, żeby sobie pograć i zarobić trochę pieniążków, żebyśmy mieli po prostu na wydatki, no i na ewentualną magię, którą będziemy chcieli kupić. Wziąłem i zainwestowałem w czar odporności na magię i przyda nam się później odnośnie naszych butów. No i przy okazji stworzyłem właśnie spela na 2 sekundy 100% odporności na magię, co również nam się przyda. Kupiłem zbroję dla podróż, która przyda nam się, żeby niwelować obrażenia w razie jakbyśmy napotkali jakichś przeciwników. Dobra, jesteśmy w mieście o nazwie Balmora, przepraszam, Caldera. O, więc tutaj jest znak. Więc wejdziemy sobie do miasta i przyjdziemy sobie przez niego. Widać, nie jest to za duże miasto, to jest bardziej bym stawiał na fortecę niż miasto faktyczne, ale między innymi tutaj na przykład jest Gildia Magów, nie? Więc jak chcecie się tu przeteleportować, to możecie użyć właśnie użyć teleportera od magów i nawet nie musicie być członkami magów, żeby z tego korzystać, to też jest bardzo fajne, nie?
Naprawdę polecam. No i tutaj są magowie, nie? Więc jak coś, to zawsze można sobie tam przyjść, nie? No, mamy tutaj kolejne wyjście, sobie z niego skorzystamy od razu. No i przejdziemy sobie tą drogą, nie? O, nasz towarzysz idzie sobie pomału. Odpoczniemy godzinkę, żeby trochę zregenerować naszą staminę, bo ona się nam bardzo przyda, nie? Widać, tam jest gościu na horyzoncie, ale przejdziemy obok niego na razie. I skręcimy sobie chyba, zdaje się, tutaj, z tego co pamiętam. W razie czego się wrócimy zawsze, ale no, nasz towarzysz idzie. No i tutaj będziemy musieli, zdaje się, chyba w lewo skręcić, nie? Mamy znaki, bardzo dużo miejsc tutaj jest pokazanych, różne miasta, więc jak coś, to tu jest bardzo fajny punkt, żeby gdziekolwiek dojść. O, i widzimy już naszą ofiarę, że tak powiem. W sensie ona ma te buty i mamy dwa różne sposoby, jak możemy podejść do tego questa. Możemy ją zaprowadzić do miasta i on nam da te buty po prostu, tak? Albo możemy ją po prostu zabić tu i teraz, nie? Kwestia jest taka, że ona jest ślepa, ona nie może iść sama, więc potrzebuje tej pomocy. No i fajnie by było, jakby nie zginęła, nie? Sobie od razu zapiszemy tutaj. Zapytamy ją, nie? Take you to Gnarmok. I spróbujemy ją wziąć do tego Gnarmoku, nie? Oczywiście jeśli się uda, nie? Mam nadzieję, że raczej jej nic się nie stanie po drodze, a jak nie, no to po prostu ją zlutujemy. No i buty będą praktycznie nasze, nie? Że chyba dobrze idziemy do Gnarmoku. Jak widać, ona bardzo szybko biega, nie? Ja dobrze idę. Chyba idę dobrze. Ale Nie? zobaczymy. No i zobaczymy sobie. Jak widać, w lewo mamy Gnarmok. Sobie skręcimy tutaj. Jakim cudem ona może z nami podążać, skoro jest ślepa praktycznie? Zgaduję, że po prostu pewnie nas słyszy i o tym podąża, no ale mówi się trudno. Może używa magii po prostu, żeby nas widzieć, nie wiem. Jakieś wykrycie życia albo coś takiego. Dobra. Jesteśmy praktycznie w połowie drogi. Chodzi o nasz cel. Kolejne rozwidlenie. Armok jest na prawo. Tą ścieżką sobie zacząć podążać. Bardzo mi się podoba system w Morrowindzie, taki mianowicie, że są znaki, nie? I praktycznie wszystko musisz na znaki sobie wypatrzeć. Też pójść do jakiegoś miasta, coś załatwić, nie? Bo NPC ci powie, że masz iść na zachód od danego miasta na przykład, nie? I ty już musisz sam wykombinować, co tak naprawdę zrobisz z tą informacją, nie? To jest całkiem fajne. Później niestety dodali znaczniki w Oblivionie, ale to co lubi, nie? Dobra, jesteśmy prawie na miejscu. Tutaj jest dosłownie niedaleko do Gnarmok. Regeneruję sobie staminę idąc bardzo powoli, ponieważ tu będą przeciwnicy. Oni będą czyhać po prostu na nią, nie? Czekam sobie znowu. No i mamy. Zapiszemy sobie, bo tu jest tych przeciwników bardzo dużo. No i przy odrobinie szczęścia dostaniemy po prostu od niej buty, nie? Na razie nic nas nie atakuje, na szczęście. Warto ten quest zrobić od razu na początku, nie? Bo będziemy już mieli fajne buty, a one za każdym razem są takie same, nie? To jest fajne, że tu artefakty się nie skalują z poziomem jak w Skyrimie, tylko po prostu bierzemy artefakt i go mamy, nie? I on jest tak potężny na tyle, ile było wyzwanie, którym udało nam się go zdobyć, tak? Więc na przykład zrobimy questa i dostaniemy super potężny artefakt, bo ten quest był ciężki sam w sobie, nie? Się zawsze podobało w Morrowindzie. Mamy, nie? No i mamy, tu jest nasz Gnarmok. Dosłownie.
Nawet obyło się bez walki, o dziwo, nie? Że tu jest dużo przeciwników. I widzimy sobie, o. No i dała nam buty. Mamy już te buty i teraz pytanie, co się stanie? O, to one coś, o. Co się stanie, jak te buty założę, nie? Daj mi blind 100% i Fortify Speed 200. Ja po prostu nic nie widzę, ale jestem bardzo szybki, nie? Te... Fajne buty, ale nie powiedziałbym, że same w sobie są dobre. Po prostu musimy mieć odpowiednią magię do tego, nie? O. Więc myślę, że na tym skończymy nasz odcinek. Ja się z wami żegnam. Na razie, trzymajcie się i do następnego. Cześć.